Witajcie. Jak wiecie, używam głównie kosmetyków marek luksusowych. Nie tylko dlatego, że jestem snobką, ale również dlatego, że prawdopodobieństwo trafienia na bubel kosmetyczny w ich przypadku jest znacznie niższe niż w przypadku kosmetyków drogeryjnych. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. Niemniej jednak, nawet wśród kosmetyków luksusowych można trafić na buble kosmetyczne. I o tym będzie mój dzisiejszy filmik. Opowiem Wam o 3 produktach marek luksusowych, które się u mnie nie sprawdziły, które uważam, że są złe jakościowo, do których nigdy więcej bym nie wróciła i których kupno gorąco Wam odradzam. Pierwszym produktem, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest perfumowany żel pod prysznic Dior J'adore. Jeżeli chodzi o perfumowany żele pod prysznic, to jest świetna sprawa dla osób, które mają na przykład problem z utrzymywaniem się perfum na skórze. Mają skórę suchą albo z jakichś innych względów mają problem z tym, że te perfumy nie utrzymują się na ich skórze zbyt długo. Ja zresztą napisałam na ten temat odrębny artykuł na blogu, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie, link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. I żele pod prysznic są o tyle ciekawym produktem, że one potrafią przedłużyć trwałość perfum, potrafią nam te perfumy w jakimś tam stopniu zastąpić, zwłaszcza jeżeli chcemy je zaoszczędzić. I one same w sobie są bardzo ciekawe o tyle, że zazwyczaj są dość skoncentrowane, w związku z tym są też paradoksalnie o wiele bardziej wydajne niż żele drogeryjne. Oczywiście są też droższe, ale za tą ceną idzie również wydajność, czyli takie perfumowane żele pod prysznic starczają nam na znacznie dłużej niż te, które są tańsze. To też jest świetny pomysł na prezent, ponieważ o ile nam, kobietom, znacznie łatwiej jest wydać pieniądze na perfumy, o tyle trudno już nam jest wydać pieniądze na przykład na perfumowany balsam do ciała albo żel pod prysznic lub jakikolwiek inny produkt z linii uzupełniającej danych perfum. Dlatego też, jeżeli kiedyś będziecie mieli problem właśnie z kupnem jakiegoś ciekawego prezentu, to gorąco polecam Wam właśnie produkty z linii uzupełniającej, ponieważ na takich kosmetykach my, kobiety, zazwyczaj oszczędzamy, a bardzo się z nich cieszymy, zwłaszcza jeżeli one pochodzą z tej samej linii zapachowej, co nasz ukochany zapach. Ja osobiście polecałabym Wam kupować te produkty w zestawach zapachowych, które bardzo często pojawiają się przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ w tych zestawach one najczęściej są dodawane jako gratis do zapachu i to jest naprawdę świetna sprawa. Ja do tej pory miałam kilka perfumowanych żeli pod prysznic i Dior J'adore jest moim właśnie ostatnim, który zużyłam niedawno. I jeżeli chodzi o ten produkt, to on ma bardzo ładne, luksusowe opakowanie, jak zresztą przystało na markę Dior. I ona stylistyką nawiązuje do perfum J'adore, jak widzicie. Bardzo ładnie prezentuje się na półce. Opakowanie jest plastikowe. Natomiast ten plastik jest taki solidny, nie wiem jak to inaczej określić. Ma jednak kilka wad. Przede wszystkim nie posiada dozownika, czyli musimy go naciskać i wylewać każdorazowo, kiedy chcemy go użyć. Jest to bardzo czasochłonne i irytujące w momencie, kiedy tego kosmetyku zaczyna nam ubywać i jakby dłużej to trwa, żeby wydobyć go ze środka, trzeba naciskać tę butelkę, to jest bardzo niewygodne. Ale byłam bardzo zdziwiona jakością tego żelu, ponieważ on nie dość, że niezbyt pachniał, to jeszcze okazał się być bardzo niewydajny i ja byłam w pewnym momencie tak zniechęcona tym produktem, że zaczęłam go używać jako płynu do kąpieli, a nawet w tej roli nie sprawdził się zbyt dobrze, ponieważ zbytnio się nie pienił i tak jak mówię, ten zapach był bardzo, bardzo delikatny. Nie wiem, z czego to wynika, ale naprawdę jestem bardzo zawiedziona tym żelem pod prysznic, także odradzam Wam jego kupno. Jeżeli jesteście fankami Dior J'adore i chciałybyście kupić sobie jakiś produkt z linii uzupełniającej tych perfum, to nie wiem, poleciłabym Wam na przykład olejek do ciała o tym zapachu, ale na pewno nie ten żel pod prysznic. Kolejny bubel kosmetyczny to dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust marki Estée Lauder lub jak niektórzy mówią Estée Lauder o nazwie Take It Away, który okazał się być bardzo, bardzo niewydajny i nie najlepiej usuwał makijaż. Nie wiem, z czego to wynika. Stanowczo odradzam kupowanie tego produktu. Ja się osobiście cieszę, że go kupiłam na wyprzedaży Estée Lauder, o której pisałam Wam kiedyś na blogu. Link znajdziecie w opisie pod filmikiem. Także ja zapłaciłam za niego 50% ceny regularnej, a i tak uważam, że to za dużo jak na to, co oferuje ten produkt do demakijażu. Wy wiecie, że ja bardzo lubię markę Estée Lauder, mam wiele produktów tej firmy i z większości jestem bardzo, bardzo zadowolona. Natomiast ten kosmetyk do demakijażu uważam za
mówiąc kolokwialnie, nie wypał. Natomiast skoro już jesteśmy przy produktach do demakijażu, chciałabym Wam przypomnieć tylko o tym, że ja uwielbiam dwufazowy kosmetyk marki Clinique o nazwie Take the Day Off. Poświęciłam mu odrębną recenzję na blogu, także zainteresowanych świetnym produktem do demakijażu odsyłam na moją stronę i znowu link znajdziecie w opisie pod filmem. I ostatnim bublem kosmetycznym, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest maska Kerastase z serii Oleo Complex, o której ja już Wam wspominałam w filmiku z denkiem włosowym. Ta oto maska, zamiast poprawiać kondycję moich włosów, zamiast je nawilżać i odżywiać, sprawiała, że wyglądały gorzej. To mi się nigdy wcześniej nie zdarzyło przy użyciu żadnej innej maski, także byłam bardzo zaskoczona. Negatywnie oczywiście. I ja ogólnie lubię kosmetyki marki Kerastase i one w większości się u mnie sprawdzają, albo okazują się być neutralne w kontekście mojej oceny. Natomiast ta maska wybitnie nie przypadła mi do gustu i męczyłam się z jej zużyciem. I bardzo, bardzo się cieszę, że już mi się skończyła. Na pewno do niej więcej nie wrócę. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Dajcie mi proszę znać, na jakie buble kosmetyczne Wy trafiłyście w ostatnim czasie. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich artykułów, o których wspominałam w trakcie trwania tego filmu, spis produktów, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, także linki do mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Gorąco, gorąco Was zapraszam na Snapchat oraz do subskrypcji mojego newslettera i subskrypcji mojego kanału. Bardzo gorąco dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!